Ten film zaczyna się od takiego, można powiedzieć, wprowadzenia, którym jest dedykacja dla Kieślowskiego. Krzysztofowi Kieślowskiemu ten film dedykuje. Jerzy Sztur, tak brzmi napis, który się pojawia na początku. I ta dedykacja jest nie tylko ukłonem w stronę filmowego mistrza, który uczył go reżyserii filmowej, który wprowadzał go w te tajniki warsztatu reżyserskiego, ale też ma ona takie podwójne znaczenie. Po pierwsze, można powiedzieć, jest takim trochę ironicznym, szyderczym przytykiem w stronę krytyków, którzy mówili przy okazji debiutu Sztura, później to sformułowanie się pojawiało przy jego kolejnych filmach, że Sztur jest nie tyle spadkobiercą Kieślowskiego, co jest epigonem, że w jego kinie można dostrzec te wszystkie ślady strategii twórczych, które Kieślowski realizował, ale to, co u Kieślowskiego było nowatorskie, to, co powodowało, że on był wyjątkową postacią w polskim kinie, u Sztura staje się właśnie epigońskie, staje się wtórne, że są to cytaty, zapożyczenia, próba wprowadzania takiej właśnie metafizyki czy symboliki a la Kieślowskiej. Dedykując swój film Krzysztofowi Kieślowskiemu, trochę sobie zakpił Sztur z krytyków, mając świadomość tego, w jaki sposób jest postrzegany, i była to, można powiedzieć, taka próba wyjścia z tego impasu, z tego konfliktu z polską krytyką. A druga kwestia, to jest oczywiście wprowadzenie w film, jakby otwarcie drogi do porównań, dlatego że prolog historii miłosnych jest prologiem, który ma charakter stricte umowny. Otóż mamy dziedziniec przed gmachem sądu, o tym, że jest to sąd, dowiemy się za chwilę, i przed ten dziedziniec zajeżdżają kolejno 4 samochody, z których wysiadają mężczyźni, 4 mężczyzn, każdego z tych mężczyzn gra Jerzy Sztur. Mężczyzna w garniturze, ksiądz w sutannie, oficer w mundurze i w końcu przywieziony więzienną furgonetką skazany. Takie wprowadzenie w filmową akcję oczywiście powoduje, że tę historię będziemy oglądali nie jak taki typowy film fabularny, w którym wszystko musi być motywowane realistycznie, ale właśnie zapowiada tutaj Sztur taką metodę, którą po raz pierwszy zastosował właśnie Kieślowski w przypadku. Mamy 4, Kieślowskiego były 3, tu mamy 4 warianty losu głównego bohatera. A więc ta wariantywność losów, ta hipotetyczność losów głównej postaci, którą za każdym razem gra ten sam aktor, i idąca za tym trochę głębsza myśl, dlatego że podobnie jak u Kieślowskiego nie mamy tutaj takiej sytuacji, że te losy ktoś nam opowiada, ktoś konkretny, że mamy tutaj do czynienia z jakąś subiektywizacją 4 narracji, tylko że od razu wprowadza nas się w taką sytuację, w której każdy z tych losów jest możliwy, każdy jest prawdopodobny, a co więcej, w finale filmu, kiedy te wszystkie historie już znajdą jakieś ostateczne zakończenie, kiedy już wydaje się, że pojawią się napisy końcowe, przed budynek sądu zajeżdża kolejny samochód, wysiada z niego kolejny mężczyzna, jest to oczywiście również Jerzy Sztur, a więc można powiedzieć, że ta historia będzie się toczyła dalej, że to, co zostało nam w tym filmie opowiedziane, to są 4 możliwości, a tych możliwości jest nieskończenie wiele. Ten prolog ma zatem charakter wprowadzenia nas nie tylko w stylistykę, formułę kina Krzysztofa Kieślowskiego, ale też zapowiada, że będziemy mieli tutaj do czynienia z historią o charakterze przypowieści, paraboli albo moralitetu. I tutaj ta formuła moralitetu jest o tyle adekwatna, że 4 historie, które będziemy w filmie oglądać, mają taki charakter przykładowy, taki charakter, w którym bohater służy jako egzemplum do tego, żeby stworzyć pewien typ postaci. Ten film opowiada losy 4 różnych
mężczyzn, z których każdy reprezentuje inną rolę społeczną, inną funkcję społeczną. Opowiada w granicach niespełna 90-minutowego filmu, te historie muszą być syntetyczne, ale to właśnie sprzyja takiej formule moralitetu, dlatego że mamy do czynienia właśnie z historiami przykładowymi, z historiami, w którym nie tyle liczy się taki pogłębiony psychologicznie wizerunek bohatera, ile liczy się pewien typ bohatera. I bardzo istotną rolę tutaj w przypadku historii miłosnych pełni kostium. Marynarka, adiunkta, polonistyki, sutanna księdza, mundur, czy też kajdanki skazanego. Dlatego, że kostium jest właśnie symbolem pewnej roli społecznej, którą bohater ma odgrywać. Ten kostium, za którym kryje się za każdym razem inny los, inny człowiek, inny wariant tego starcia bohatera z problemem odwiecznym, jaką jest miłość, bo przecież film nie bez przyczyny nazywa się Historie miłosne, ale nie jest to melodramat, bardziej właśnie przypowieść czy moralitet, chociaż oczywiście to pojęcie miłosnych perypetii nieuchronnie nas w ten gatunek melodramatyczny wikła, ale bliżej jest tutaj Szturowi zdecydowanie właśnie do formuły przypowieści niż do gatunkowego schematu melodramatu. Trzech z bohaterów historii miłosnej to jest taki typ bohatera inteligenckiego. Pojawia się też więzień, ale więzień jest prowadzony chyba trochę na zasadzie takiej przeciwwagi, żeby nieco skomplikować te sylwetki czy te typy bohaterów, którzy się w tym filmie pojawiają. Łączy te wszystkie historie postać ankietera, która oczywiście też jest postacią symboliczną, dlatego że inaczej niż w swoim wcześniejszym, w swoich późniejszych filmach, Jerzy Sztur idzie tutaj właśnie za takim wskazaniem typowym dla przypowieści, czyli moralitetu, to znaczy stawia bohatera wobec konieczności wyboru. Bohater tego wyboru dokonuje i to, co jest nietypowe dla Sztura, autor filmu w sposób jednoznaczny te wybory komentuje i ocenia. I właśnie taką instancją oceniającą jest ta postać wielkiego ankietera, który przepytuje bohaterów z ich stosunku do problemu, jakim jest miłość. No i oczywiście to miejsce, w którym akcja się toczy, miejsce, którym jest przede wszystkim budynek sądu, też ma tutaj bardzo istotne, bo przecież wyjątkowo nacechowane symbolicznie znaczenie. Zresztą to jest też taka typowa też dla innych filmów Sztura procedura takiego unieważniania realiów. O ile jeszcze w spisie Cudzołożnic to, że akcja toczy się w Krakowie, ma bardzo istotne znaczenie, bo ten Kraków jest tutaj takim miejscem historycznym, symbolicznym, jest takim miejscem, pamiątką polskiej współczesnej historii. O tyle w historiach miłosnych ta akcja może toczyć się wszędzie, może toczyć się w każdym czasie i realia zostają tutaj całkowicie, można być, unieważnione, one nie mają większego znaczenia, jeśli chodzi o przebieg akcji. Oczywiście chodziło Szturowi o to, żeby powiedzieć, że akcja toczy się współcześnie. Są jakieś migawki z miasta, pojawia się dworzec centralny w Warszawie, więc wiemy, że akcja toczy się w Polsce w momencie realizacji filmu, a więc ma charakter współczesny, ale problem, którego Sztur dotyka i ta formuła moralitetu powoduje, że mamy do czynienia właśnie z taką opowieścią o charakterze uniwersalnym.